2 projekty, a w nich tematy nielekkie i wielowarstwowe. Tematy przedstawiające dziedzictwo przodkiń, kobiece dziedzictwo, dziedzictwo żydowsko-polskie. Kolmi Isza, żeńszczyzna, żydowsko-polskie dziedzictwo kobiet oraz żeńszczyzna spadkobierczynie społeczno-kulturowego genu. To właśnie w ramach tych projektów Fundacja Arts zaplanowała i zrealizowała szereg różnych aktywności. Szukamy społeczno-kulturowego genu w naszych przodkiniach, szukamy ich historii i wyciągamy je na światło dzienne. Rozpoczęłyśmy właśnie od własnych kuzynek, ciotek, babek, prababek. Tych historii nagle zrobiło się całe mnóstwo i ten świat naszych przodkiń zaczął być bliski nam. W ramach projektu odbyło się kilkanaście spotkań, między innymi dzięki współpracy z Komitetem Pamięci Mykwa w Dobczycach. W sierpniu 2023 roku na zamku i w dobczyckim skansenie możliwe było spotkanie z potomkami dobczyckich i wiśniowskich Żydów. Zwiedzono także wiśniowską Bożnicę, symbol dziedzictwa i pamięci o żydowskich współmieszkańcach. Bożnica w Wiśniowej to jeden z 3 przykładów zachowanej żydowskiej drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Jedyna zachowana drewniana synagoga wiejska w Polsce. We wrześniu natomiast w progach piwnicy pod Lwem w gronie mieszkańców i mieszkanek miasta i gminy Myślenice zebrano się na wykładzie na temat myślenickich Żydówek. Wykład poprowadziła Agnieszka Kan, badaczka historii myślenickich Żydów. Sięgamy po korzenie już nie tylko własnych przodkiń, ale szukamy też korzeni Żydówek, które mieszkały na terenie Myślenic, Wiśniowej i Dobczyc. Cały projekt nazywa się Kolmi Isza. Nadal szukamy kulturowo-społecznego genu, nadal szukamy historii, ale historii, które są na granicy życia, na granicy takiego normalnego, codziennego bytowania pomiędzy Polkami i Żydówkami. Szukamy tych historii i od potomkiń wiśniowskich, dobczyckich, myśleńskich Żydów, ale również szukamy tych historii od Polek, które albo same pamiętają, bo takie jeszcze są, albo ich matki i babki opowiadały im, jak żyły w swojej wsi, w swoim miasteczku z Żydówkami. To są historie wzruszające, szczególnie jeżeli dotykamy tego okresu wyjątkowo tragicznego i dla nas Polaków, a jeszcze bardziej tragicznego dla Żydów. Wśród tych deportowanych oczywiście było większość kobiet, tak naprawdę kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni, zwłaszcza młodzi, duża ich ilość już była w Julagu, wtedy kiedy była deportacja. Nastoletni na przykład chłopcy i też młode kobiety były w Julagu. To był taki obóz w Prochocimiu przy Płaszowie, gdzie zabrali Żydów, tych najsprawniejszych do pracy. Są to bardzo trudne historie, bardzo często, ale próbujemy je wydobyć na powierzchnię. Po prostu je odtworzyć, wydobyć z tej historii, której mało tak naprawdę już kto pamięta. Dlatego organizujemy spotkania w Wiśniowej pod Bożnicą, to jest też taki symbol społeczności żydowskiej, spotkań w Dobczycach i spotkań tutaj w Myślenicach, gdzie jest ta tablica, która upamiętnia tych myślenickich Żydów. Fundacja Arts, jestem jej reprezentantem. Jest mi ogromnie miło, że mogę współpracować z Elą, ze Stowarzyszeniem Mykwa. Bardzo ogromnie. Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy z nami współpracują. To jest Elżbieta Polończyk-Moskal, niezwykła osoba, która swoje życie w tej chwili poświęca tak naprawdę pracy badawczej, archiwistycznej, szukaniu tych historii, szukaniu korzeni, szukaniu tych historii o żydowskich nie tylko kobietach, ale w ogóle o społeczności żydowskiej, która angażuje się w ratowanie dobczyckiej Mykwy. Szukamy historii i te historie przytacza nam również Agnieszka Kan, która od bardzo wielu, kilkunastu, o ile nie kilkudziesięciu lat szuka tych historii tutaj właśnie w Myślenicach. Jak również Marek Stoszek, który ma takich historii w swoim zasobie bardzo wiele. I w końcu szukam również w takich archiwach, do których udało mi się dotrzeć w Wiśniowej. Archiwach, publikacjach, wycinkach prasowych, starych fotografiach i również spróbuję odtworzyć te historie Żydów i Żydówek, przede wszystkim wiśniowskich w kontekście wiśniowskiej Bożnicy.
My grandmother, she was very well known here among the people because she was very loud. All the people, Jews or non-Jews, always came to talk to her and was asking her, how you manage with 10 children, working the factory, doing everything at home, and going to the community, work with public, how you manage everything like this? Everybody that had problems came to my grandmother to solve the problems. Ten projekt jest dla nas bardzo ważny, nie tylko ze względu na nasze przodkinie. Ja tutaj nie chcę też odwoływać się do tego, że te historie kobiet są szczególnie ważne, bo bardzo rzadko możemy trafić na zapiski. Kobiet nie ma nie wiem, w dokumentach cechowych, nie ma i w takiej dokumentacji, gdzie bardzo często rzemieślnicy, rękodzielnicy są. O kobietach raczej tych informacji historycznych jest naprawdę niewiele, więc zostają nam te historie, te opowieści. My te opowieści próbujemy spisać, próbujemy dotrzeć do starych fotografii, do starych dokumentów, do starych przedmiotów, memorabiliów i opowiedzieć również o nich historię, tych przedmiotów w kontekście osób, które te przedmioty używały. Właśnie Żydówek, ale też Polek. Czyli w nurcie herstorycznym. Żeńszczyzna to przez nas nadana nazwa, ale nam gdzieś bardzo odpowiada. Ta żena ma słowiańskie korzenie i dla nas ta etymologia samego słowa jest też bardzo ważna. Gitla Roth, jedna z pierwszych kobiet, o których się dowiedziałam. Bardzo ciekawa postać. Sama prowadziła restaurację, hotelik. W tym domku, tutaj widzicie na zdjęciu, jeszcze stoi, tutaj jak się jedzie do Steka, jakby od strony, od tyłu rzędu miasta, na rogu. Projekt jest faktycznie wyjątkowy. Myślę, że dla nas jako kobiet, które pracują w fundacji już od bardzo wielu lat, od 15, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności Arts, Ponieważ te spotkania nie są wydarzeniami jednostkowymi, ale działalnością, która ma charakter ciągły, Fundacja Arts szuka herstorii Polek, Żydówek, Ukrainek. Wszystkich tych kobiet, których przodkinie bądź one same zamieszkują dzisiejszą Rzeczpospolitą. Wierzymy, że pamiętając o przeszłości, budujemy lepszą, pokojową przyszłość, wolną od nienawiści i uprzedzeń. Musimy pamiętać o tym, że inny nie znaczy gorszy. Jesteśmy ludźmi bez względu na religię, poglądy czy kolor skóry i powinniśmy się wzajemnie szanować. Chcielibyśmy także, aby nasze działania przekonały o ważności ratowania historii lokalnej. W tym roku Fundacja Arts została nominowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa do prestiżowej małopolskiej nagrody Kryształy Soli. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.